Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale jakieś 1,5 miesiąca temu był na moim kanale start właśnie tego akwarium. Jeżeli nie widziałeś tego filmu, zapraszam w prawy górny róg. Tam zobaczysz właśnie ten film ze startu akwarium, które, powiem wam szczerze, ma się całkiem przyzwoicie. Nie było update'u. To, co teraz widzicie, nie ma 1,5 miesiąca, ale jakieś 2 tygodnie po starcie zapomniałem wam zrobić update właśnie z tego akwarium. 240 litrów, przypomnę. I właśnie dzisiaj ten swój błąd naprawię. Jeszcze taka informacja. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale wystartował Discord. Jeżeli chcielibyście porozmawiać ze mną na czacie i z innymi, jest tam nas już dość sporo, to zapraszam. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Dodatkowo też muszę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś by chciał na przykład koszulkę, czapeczkę czy jakiś inny gadżet z logo i akwarium Aquascaping TV, jest oficjalny już sklep, link też znajdziecie w opisie. Po krótkim intro zapraszam na film. Aquascaping TV. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim świecie akwarystyki naturalnej. Jak już wspominałem wcześniej, już dawno nie było update'u związanego właśnie z tym akwarium. Przypomnę, 240 litrów, które już jakiś czas wystartowało na moim kanale. Zresztą mogliście widzieć start tego akwarium. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o obsadę, mam tutaj na myśli zwierzęta wodne tego akwarium, no to nic się nie zmieniło. Biegają tutaj krewetki Amano, biegają tutaj jakieś inne, takie mniejsze, szare krewetki. Nie są może rewelacyjnie ładne, ale ważne, że robią swoją robotę i powiem wam tutaj szczerze, że nie mam pojęcia, jak się nazywają. Pewnie to jest jakaś mieszanka krewetek. W ogóle kompletnie mi to nie przeszkadza. Lubię ogólnie krewetki, jak są w akwarium, bo to są naturalni sprzymierzeńcy w walce z glonami. Właśnie, jeżeli jesteśmy już przy glonach, no to muszę tutaj przedstawić moją ekipę sprzątającą. Glonów może za wiele nie ma w tym momencie, ale ekipa zawsze jest w pogotowiu, którą stanowią właśnie kosiarki, moja ulubiona rybka, mega malutka, ale naprawdę jedna z najbardziej pracowitych ryb, jakie możecie mieć w akwarium. Jeżeli chodzi o zwalczanie glonów, jest to oczywiście otosek. Dodatkowo tutaj jest jeszcze jedna molinezja. Też wszystkim polecam tą rybę. Jeżeli masz problemy z glonami, albo jeżeli chcesz mieć fajną rybkę w akwarium, tylko i wyłącznie molinezję. Ok, ale to nie cała obsada. Nie tylko na ekipie sprzątającej to akwarium się kończy. Są tu też tutaj fantomy czerwone. Fajna rybka, która fajny daje kontrast do na przykład, tak jak w moim przypadku, białego tła, bądź fajnie też wygląda na tle jasno-zielonych liści, na przykład Micranthemum Monte Carlo. Właśnie ta bardzo taka soczyście czerwona ryba fajnie się prezentuje właśnie na jasno-zielonych liściach tej rośliny i nie tylko tej, bo innych też. Słuchajcie, ta właśnie soczyście czerwona ryba u mnie tak za bardzo nie jest soczyście czerwona w tej chwili, dlatego że niedawno zaświeciło się akwarium
i po prostu te ryby są jeszcze takie troszkę wystraszone, blade. Co tutaj jeszcze? Aha, mam wiele pytań odnośnie nawożenia moich zbiorników. No i chciałbym tutaj też poruszyć ten temat tak pobieżnie. Jeżeli będziecie chcieli jakieś w ogóle pytania na temat tego zbiornika lub jakieś inne, proszę napiszcie w komentarzach. Wszyscy, którzy piszą, wiedzą, że zawsze na każdy komentarz odpowiadam. Jeżeli chodzi o nawozy, to akwarium, które teraz widzicie, ma 2 tygodnie i właśnie teraz, w tym momencie jest moment, w którym przesiadam się z nawozów Tropica Premium, które nie zawierają ani azotu, ani fosforu, na nawozy Tropica Specialized kompleksowy NPK, czyli które to nawozy posiadają w swoim składzie już azot, fosfor i potas. Generalnie rzecz biorąc, to jest taki nawóz wszystko w jednym. I teraz, co należy robić? Znaczy, co należy robić? Po prostu, przepraszam Was, źle sformułowałem tą moją wypowiedź, bo ja tutaj nie jestem do tego, żeby Wam mówić, co należy robić, a co nie należy robić. Każdy po prostu niech robi, co chce. Ja opowiadam Wam tutaj, co ja robię, co ja powinienem zrobić i co zrobiłem. Generalnie rzecz biorąc, trzeba niestety od czasu do czasu, jak się jest takim nobem w akwarystyce roślinnej, jak ja, trzeba od czasu do czasu sprawdzić po prostu testami poziomy różnych pierwiastków. I jeżeli wychodzi Ci tyle, ile założyłeś sobie, że wychodzić ma, ja przypomnę, staram zawsze się trzymać we wszystkich moich akwariach taki poziom, przykładowo 10 ppm azotu, 1 niepełny nawet ppm fosforu. Żelazo zawsze staram się ustawiać na pół ppm. Co dalej? Dalej idziemy, jest potas. Potas przeważnie na około 15-20 ppm. Jeżeli chodzi o wapń, to będzie około 40 ppm i jeżeli chodzi o magnez, to będzie około 10 ppm. Dodatkowo KH staram się zawsze, żeby było około 1. Nie uważam, żeby było dobrze prowadzić akwarium roślinne na KH mniejszym niż 1. Tutaj pewnie znajdą się ludzie, którzy nie zgodzą się ze mną, ale no, od tego jest dyskusja, żeby się nie zgadzać. Dodatkowo powiem Wam jeszcze, że GH tak ustawiam na między 6 a 9. I to tyle by było. Oczywiście w tym etapie, w którym jest to akwarium, czyli 2 tygodnie, trzeba... Znowu powiedziałem to. Ja często podmieniam wodę, nawet w pierwszym tygodniu do 3 razy po 20%. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że częstsze podmiany z mniejszym procentowo udziałem wody są lepsze dla mojego akwarium niż na przykład jeden raz wymienić większą ilość wody. Dodatkowo za każdym razem przy każdej podmianie po prostu czyszczę akwarium z czego się da, co tam zobaczę, jakiś martwy listek, jakieś generalnie obumarłe liście, wszystko co, jakieś zanieczyszczenia organiczne, wszystko to staram się wyczyścić, dlatego że zanieczyszczenia organiczne powodują to, że wzrasta poziom amoniaku, a amoniak
powoduje to, że po prostu namnażają się glony. Dodatkowo, żeby właśnie ten amoniak nie był na wysokim poziomie, używam mieszanki na przemian dwóch takich preparatów bakteryjnych. Pierwszy to jest Microblift Nitre Out 2 i następnie Microblift Specialized Blend. Wydaje mi się, że to jest taki top teraz produktów, które ostatnio wpadły mi w ręce. A więc, no słuchajcie, no każdy ma pewnie swoje wypróbowane produkty. Napiszcie też oczywiście, jak wy to robicie. Napiszcie, czy też takie częste podmiany robicie wody przy starcie akwarium. Niektórzy wiem, że nawet wcale nie nawożą akwarium przez pierwszy tydzień, bo mówią, że nie ma sensu, bo i tak często trzeba wymieniać wodę i te nawozy, które się wleje, trzeba później wylać i tak. To dla niektórych jest to bez sensu, ale ja jednak trzymam się tej swojej drogi. Na razie nie jest najgorzej, ale jak ja mówiłem wcześniej, zawsze mogłoby być lepiej. No dobra, poupdate'owałem, to chyba będę musiał kończyć to marudzenie moje, jak niektórzy mnie nazywają, że marudzę. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który jak zwykle prawdopodobnie będzie w piątek. Zapraszam Was do komentowania, oceniania i ewentualnej subskrypcji. Jeżeli jesteś pierwszy raz tutaj i Ci się podobało, bardzo mi miło będzie, jeżeli zdecydujesz się właśnie na ten ryzykowny krok. Dobra. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Na razie.